Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj zobaczcie, jakie mam fajne tutaj rysuneczki, nie? Porozmawiamy sobie tutaj o krzywej grzewczej w pompie ciepła. Co to jest ta krzywa grzewcza? Bo tak naprawdę też przed założeniem pompy nie miałem pojęcia, o co chodzi. Po oglądaniu wszystkich filmików wszyscy instalatorzy ustawiają krzywą grzewczą dla każdej pompy taką samą, a nie powinno tak być, ze względu na to, że wszystko w zależności jest od tego, jaką temperaturą. Musimy to wszystko sprawdzić, bo każdy dom jest inny. Każdy dom jest inny, każdy dom jest z czego innego zbudowany, każdy dom ma inną stratę ciepła, tak? Więc może zacznijmy od początku, takim sprawdzeniem na samym początku. Przy temperaturze 5 stopni, tak, na zewnątrz, w domu chcemy utrzymać temperaturę 22 stopnie Celsjusza i musimy sprawdzić, jaka woda jest na grzejnikach. Słuchajcie, jeśli zakładacie pompy, macie nowe domy albo budujecie i chcecie założyć taką pompę, no to wszystko musicie sami przetestować, bo testy nie mogą być wykonywane jakby w momencie, kiedy wygrzewacie dom, bo to nie zda egzaminu, to będzie wszystko zakłamane. Musicie do tego domu już się wprowadzić i dopiero wtedy testować, jaką temperaturą grzejniki będą zasilane, czy powiedzmy podłogówka, no bo wiadomo, podłogówka to tam chodzi na 28 stopni, tak? To też musicie wszystko, tutaj przykład będzie pokazywany na grzejnikach, ale to też wszystko musicie ustawić do podłogóweczki, tak? No bo wiadomo, jeśli macie samą tylko podłogówkę, zaczynacie powiedzmy od 28 stopni na przykład, tak? Przy temperaturze 5 stopni, tak? No i musicie ją ustawiać do góry, ale to wszystko musicie sami przetestować. Nie patrzcie na instalatorów, bo instalatorzy ustawią krzywą grzewczą tak, jak im pasuje, tak? Tak jak są nauczeni, tak jak mają na tych wszystkich powiedzmy szkoleniach, takie inne rzeczy, a Wy musicie sami ustawić to tylko i wyłącznie pod Was, no bo instalator ustawi temperaturę 21 na przykład, a Wy lubicie gorąco, no w moim przekonaniu gorąco, ale Wy lubicie na przykład 23, tak? W domu. Więc musicie tą krzywą grzewczą też dopasować wszystko pod siebie i pod swój dom. No ale wracajmy tutaj do grzejniczków. Słuchajcie, tak samo. Jeśli dom jest nowy i tylko i wyłącznie grzejniki, musicie wszystko przetestować. Jeśli źródłem ciepła u Was w domu był jakiś piec, to mniej więcej wiecie, jaką temperaturą był zasilany dom, żeby utrzymać taką temperaturę. Więc jeśli powiedzmy mamy pompę ciepła, no i już dobraliśmy to wszystko, tak? Czyli prób i błędów było. Zasilamy przy 5 stopniach na podwórku, zasilamy grzejniczki 35 stopni, tak? 35. I to jest początek krzywej grzewczej. Jeśli chodzi, no w zależności jaką kto ma pompę i od ilu stopni się zaczyna, czy tam powiedzmy od 15 na plusie, później 10 na plusie, 5, ale to musicie wszystko sami dopasować jakby pod siebie. Prób i błędów, tak? Pierwszy rok, powiedzmy pierwszy sezon ogrzewania, pierwsze kilka miesięcy to jest forma ustawiania, jaką temperaturę, no bo wiadomo, za każdym razem jakby przez ścianę czy przez okna różne są temperatury uciekania tego ciepłego powietrza, powiedzmy, tak? Czy po prostu temperatury, więc musicie to wszystko sami przetestować, tak? Więc powiedzmy, dobra, mamy przetestowane wszystko, zasilamy 35 stopni grzejniki, powiedzmy 35, jest w domu 22, mamy domek fajnie, tak to wszystko działa, ocieplony, wszystkie bariery są porobione. Ok, to jest jakby początek, powiedzmy, tak? I teraz idźmy dalej. Teraz na podwórku zaczyna spadać temperatura do zera, ale w domu chcemy utrzymywać dalej 22 standardowo, nie? Więc musi pompa podnieść temperaturę zasilania grzejników na temperaturę 38 stopni. Tak? No bo wiadomo, mamy zero. Przenikanie przez ściany, przez ocieplenie, uciekanie przez wentylację grawitacyjną, różne inne tam czynniki przez okna, tak? No i żeby przy 0 stopni w domu utrzymać 22, to jest 38 stopni. I to jest jakby drugi punkt krzywej grzewczej, tak? No w zależności kto ma jaką pompę, no bo w różnych pompach są różne jakby te krzywe grzewcze, tak? Nie wiem, tu co 5 stopni w większości jest, nie? Co 5 stopni podnoszone jest, nie? Jeśli na podwórku czujnik przy pompie sczyta, że jest 0 stopni, no to wodę powinien pompować. Powiedzmy, bo to jest wszystko jakby ruchome, bo to w zależności od naszego domu, tak? Wszystko od temperatury, jaką chcemy utrzymać. Więc jeśli 38 stopni Celsjusza przy 0,
utrzymuje nam temperaturę 22 stopni, no to jest super. A jeśli nie utrzymuje, no to musimy tu podnieść, tak? Wodę na grzejnikach musimy podnieść, żeby nam utrzymało 22, więc może tu być 39 albo 40, tak? Do pompy ciepła, żeby utrzymało, no bo powiedzmy, no ciepło ucieka, tak? No, więc musimy podnosić, więc to jest kolejny etap. Teraz słuchajcie, przy -5, tak? Przy -5 tutaj, żeby utrzymać temperaturę, powiedzmy w tym akurat przypadku, tutaj temperatura musiała wskoczyć na 40, a w waszym przypadku może to być 41, 2, 5, tak? Bo to w zależności od tego, jakie tam macie formy tego przenikania przez ten budynek i utraty tego ciepła, które jest w domu, tak? No i zobaczcie, kolejny -10, tak? Zasilanie na grzejnikach 45, tak? To jest wszystko teoria, tak? W praktyce wasze domy są, każdy jest inny, bo każdy z czegokolwiek innego jest zbudowany, każdy ma inną utratę tego ciepła. Więc tak naprawdę musicie sami to wszystko poustawiać krzywą grzewczą, tak? Czyli powiedzmy, tak jak mówię, tutaj przy +5 będzie szła, pompa będzie grzała do 35 i powiedzmy ta temperatura wystarczy, żeby utrzymywać tą temperaturę 22, temperaturę w domu. I jest fajnie, tak? A jeśli nie, no to przy +5 musimy tu podnieść temperaturę, tak? Podnosimy. Powiedzmy, teraz czekajcie, ja wezmę ołóweczek, żeby było. Powiedzmy, podnieśmy do 40. Na przykład. To jest na przykład, tak? Do 40. To jest przykład. 40 stopni, tak? Podnosimy. Przy +5, no bo utraty są duże, nie? Powiedzmy. No to przy zerze może to być 42 na przykład. Albo 45. Tak? Stopni Celsjusza, tak? Tu i tu. Więc musicie to wszystko sami dopasować. Nie ma jakby złotego środka na to, że każdy dom jest identyczny, każdy może tą krzywą grzewczą ustawić. W moim przypadku ja nie ustawiam krzywej grzewczej, bo ja mam pompę monoblock, zresztą wiecie z poprzednich filmików, tak? I ta moja pompa monoblock działa na zasadzie ogrzewania ciepłej wody użytkowej. No, bo czujnik jest w zbiorniku buforowym, ja mam bufor duży. No ale jak wy nie macie buforów, na przykład, albo nie chcecie instalować buforów, no bo wiadomo, to jest koszt, tak? To możecie ustawić to właśnie na tej krzywej grzewczej. Ale jeśli przy ustawieniu krzywej grzewczej, powiedzmy, zróbcie taki test sobie, tak? Powiedzmy, nie wiem, 5 stopni na plusie 35, 0 38, -5 40, -10 45, tak? I zobaczcie, testujcie. Nie wierzcie instalatorom, nie wierzcie w to, że każdy dom ma tak samo poustawioną krzywą grzewczą, że przecież wam instalator poustawia, no ale tak naprawdę instalator z wami nie mieszka i instalator wam nie płaci za rachunki za prąd. Więc jeśli sami to wszystko dopasujecie, jeśli zrobicie powiedzmy jakiś błąd, no to sami będziecie odpowiedzialni za ten błąd, tak? Bo sami płacicie te rachunki za prąd, tak? Czy macie fotowoltaikę, czy nie macie, ale rachunek jest zawsze ten sam. Znaczy może nie ten sam, no do zapłacenia, tak? O to mi chodzi. Więc musicie sami to dopatrzyć. Sami testujcie, sami ustawiajcie tą krzywą grzewczą, nie patrzcie na instalatorów, bo powiedzmy w większości przypadków pompy ciepła mają zbiornik ciepłej wody użytkowej, tak? I tu jest podpięty ten czujnik, który ja mam podłączony do bufora, bo ja mam przez wężownicę sanitarną ogrzewany, tak? No i jest potrzebna, bo to jest ogrzewanie ciepłej wody użytkowej, więc ten czujnik jest jakby zamontowany w tym zbiorniku. Ale wy krzywą grzewczą ogrzewacie dom, nie? Krzywą grzewczą z pompy. Pompa, nie? Pompa, wentylatorek i takie inne rzeczy, nie? Z pompy, więc wy ogrzewacie dom krzywą grzewczą. Więc musicie tą krzywą grzewczą dla każdego domu indywidualnie ustawić. Indywidualnie. Czyli bawcie się. Ustawiajcie po swojemu, tylko podpowiem od razu. Jeśli zaczniecie się bawić, a nie macie o tym pojęcia, zróbcie sobie zdjęcia każdego ustawienia, jakie macie. Poróbcie sobie zdjęcia, żeby później wrócić, tak? Gdzie chcecie coś przestawić, to żeby później wrócić do tego, co było, tak? Zresztą na pewno wiecie o tych pompach więcej niż ja. Na pewno macie to przestudiowane wszystko. No ale chciałem tą krzywą grzewczą wytłumaczyć, nie? Więc w moim przypadku ona w ogóle jest nieuruchamiana, bo ja tego nie uruchamiam, bo ja po prostu grzeję przez tutaj ten zbiornik i tutaj jest wężownica w tym u mnie zbiorniku, która grzeje właśnie ciepłą wodę użytkową, wychodzi, no i tu jest od razu zbiornik
też ten 800 litrów plus 400, tak? No 1200 w sumie razem i to wszystko razem jest zgrzane do temperatury, jaką ja na przykład chcę ustawić, nie? Na początku u mnie było 45 stopni Celsjusza, tak pompa działała cały czas, ogrzewając te moje te dwa bufory i taką temperaturą zasilałem grzejniki, tak? Ale miałem dom nieuszczelniony i były stare drewniane okna. Na chwilę obecną teraz średnia temperatura na podwórku jest 0 stopni Celsjusza, no bo wiadomo, w dzień jest tam 6, ale w nocy jest tam -5, czy tam -4, no plus minus, no. Jest 0, tak? No i ja grzałem tą temperaturą cały czas wtedy i teraz też dogrzewam, tak? Nie zawsze ona jest włączona, bo bawię się, ustawiam cały czas, tak? Więc na pewno będą filmiki, ale myślę w lutym już takie konkretne będą filmy, żeby po prostu, no teraz mamy luty, tak? No chyba teraz mamy luty, więc na dniach będą właśnie o tej pompie dalej. Będziemy to wszystko testować i będziemy sprawdzać. Więc słuchajcie, na chwilę obecną po zmianie okien u mnie temperatura zasilania domu jest 37 stopni. Taka jest temperatura ustawiona na termostacie, tak? Na termostacie, który puszcza mi na grzejniki, tak? Na termostacie. Mam termostacik, który ma 37, to zobaczcie, z 45 po wymianie okien jest ile? 7 stopni różnicy. A dom dalej nie jest doszczelniony jeszcze, bo jesteśmy w formie remontu. Zobaczcie, co tu się dzieje, nie? Zresztą widzicie, no po ścianach rysuję, no to co tam dużo gadać, tak? No, zobaczcie, nie? Jeszcze jesteśmy w formie remontu, więc no wszystko jakby jest. No ale ogrzewanie domu zeszło do 37 stopni, nie? Powiem tak, teraz 37 stopni jest, ale było kilka dni po 35. Musiałem iść zmniejszyć na 35 ze względu, że było w domu za ciepło. Za ciepło, tak? No bo wiadomo, ja mam termostaty na grzejnikach pozakładane jeszcze. Słuchajcie, chodźcie, zobaczycie. Wiadomo, ten grzejnik idzie w aut, nie? Ale ja mam termostaty pozakładane, tak? No i zobaczcie, tutaj jest ten strzałeczka, jest ponad tam trójeczkę, żeby na termometrach pokazać, ile tam tych stopni jest. Teraz. Chodźcie, patrzcie. No 20 stopni, tak? Tutaj. 20 stopni jest cały czas w pomieszczeniu, nie? Ja. Więc no temperatura 37 stopni teraz chodzi, tak? Teraz. Nie? Ale kilka dni mówię, było po 35. Więc ja reguluję dopływem wody, tak? Ze zbiorników. A tutaj mam tylko termostaty ustawione po to, żeby się po prostu, gdzie temperatura tam powiedzmy 21 złapie, to żeby one się wyłączyły, tak? I to wszystko, bo jeszcze nie mam jakby głównego czujnika pompki zamontowanego, nie? No ale będą niedługo. Więc słuchajcie, wracając do tej krzywej grzewczej. Jeśli mamy plus 5, no to musimy sami sprawdzić, jaką temperaturą wody musi nam zasilać grzejniki. Powiedzmy 35 stopni Celsjusza. Teraz mamy 0 stopni, no to tutaj wyszło powiedzmy 38 stopni Celsjusza. To jest przykład. W waszym przypadku może być zupełnie inaczej. -5 to jest 40 stopni Celsjusza, tak? -10 to 40 powiedzmy 5, tak? Stopni Celsjusza. No bo wiadomo, jest duża różnica temperatur. Ale to wszystko razem, to wszystko razem ma w domu utrzymać 22 stopni Celsjusza. Tak? Mam nadzieję, że to jest bardzo jasno wyjaśnione, nie? Może ja nie jestem jakimś tam do pisania, do rysowania i takie inne rzeczy, ale mam nadzieję, że to wam pomoże ją ustawić, tak? To z waszą krzywą grzewczą. Bo wy płacicie rachunki za prąd, bo wy musicie ustawić sobie, jaką temperaturę lubicie. Jeśli to jest 22, to super. Jeśli 21 czy 20, no w zależności, tak? Nie da się inaczej ustawić. Chyba że możecie ustawić, jeśli macie bufor, tak? I tak jak u mnie, oddzielny zawór był, który puszczał mi na grzejniki temperaturę. I wtedy z pompy zasilana była pompa, pompowała do 45 stopni bufor, tak? I ja z bufora mogłem sobie puszczać temperaturę jakąkolwiek chciałem. Teraz już nie będzie to 45, bo jest 0 stopni na podwórku, średnia, tak? Teraz puszczam na grzejniki 37, tak? Teraz, w tym momencie. Jak było tam +5 było,
na podwórku, no to zeszłem do 35. Więc sami widzicie, ale ja sobie sam chodzę, reguluję to, tak? Ja nie mam zaworów przełączających, takich innych rzeczy, które one z pogodówki i takie inne rzeczy, bajery. Więc no, tego nie mam, muszę sam to regulować, tak? Ale powiedzmy, jeśli zostawię 37, a taka chyba temperatura u mnie będzie cały czas w domu, chociaż zobaczymy zasilanie grzejników, zobaczymy, bo jak przyjdzie tutaj właśnie podłogówka w suchej zabudowie, więc zobaczymy, na podłogówkę na pewno będziesz tam szło 28, może 29, tak? 28, tak? No, 28 może będzie szło 29, zobaczymy, to wszystko będzie w formie testów. Ale Wy musicie swoją krzywą grzewczą ustawić sami indywidualnie do Waszego domu i do zapotrzebowania Waszego domu i na temperaturę, jaką chcecie mieć w pomieszczeniu. I taką temperaturę musicie ustawić. Jeśli chcecie oszczędzać, pompa ciepła nie jest dla Was, nie? Jeśli chcecie oszczędzać. Tańszym rozwiązaniem będzie palenie drewnem, tak? A jeśli na przykład, nie wiem, już macie dość tego chodzenia, podkładania i takich innych rzeczy, bo pompa ciepła naprawdę ułatwia życie, nie musisz siedzieć przy tym piecu, tak? No to wiadomo, za komfort trzeba zapłacić, nie? Za komfort trzeba zapłacić. Ale żeby zniwelować te rachunki za prąd, musicie ustawić krzywą grzewczą. Ale każdy z Was do swoich wymagań i potrzeb. Bo możecie mieć, powiedzmy, 2 pompy ciepła. Jedna będzie zamontowana u Was w domu, powiedzmy, macie nowy dom, powiedzmy, tak? A druga będzie zamontowana u Waszych rodziców w domu, tak? I krzywa grzewcza w jednym i w drugim przypadku może być zupełnie inna. Bo Wy macie powiedzmy w nowej technologii, macie lepiej doszczelniony, lepiej docieplony dom, powiedzmy lepsze okna czy coś, czy więcej wełny na strychu, czy co, no możecie mieć różne, naprawdę 2 różne domy. I krzywa grzewcza w każdym domu będzie inna. Więc musicie sami sprawdzać i sami sobie ustawiać. O Jezu, kurczę, za długi filmik. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych osłonach. Cześć!